Samochód i sposób eksploatacji bez zmian między etapami. Renault Clio, silnik benzynowy, 100% jazdy miejskiej, niemal wyłącznie odcinki poniżej 10 km, brak płukanki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiejszy film to druga część przesyłki, którą otrzymaliśmy od Bartka. Kilka odcinków temu, w materiale numer 327, zajmowaliśmy się jego Fordem Focusem ST, gdzie analizowaliśmy aż 3 różne oleje. Tym razem, zgodnie z częściową zapowiedzią, przechodzimy do drugiego samochodu Bartka, czyli Renault Clio. I choć sam autor tej części badań od początku podkreślał, że zależy mu głównie na wynikach Focusa, to muszę przyznać, że eksperyment z Clio również wygląda bardzo interesująco. W przesyłce znalazły się 4 próbki oleju przypisane do tego samochodu, po 2 na każdy z 2 etapów. Pierwszy etap Castrol GTX 5W30, próbka oleju świeżego oraz próbka przepracowanego po przebiegu 6500 km. Drugi etap PMO Extreme EST 5W40, ponownie próbka oleju świeżego oraz próbka przepracowanego po przebiegu 3230 km. Próbki pobrane zgodnie z zaleceniami, nie były realizowane żadne dolewki. Samochód i sposób eksploatacji bez zmian między etapami. Renault Clio, silnik benzynowy, 100% jazdy miejskiej, niemal wyłącznie odcinki poniżej 10 km, brak płukanki. Olej Castrol pracował przez 15 miesięcy, PMO przez 9 miesięcy. W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań. Jakie są różnice między pracą oleju Castrol GTX 5W30 a PMO Extreme EST 5W40 w tych samych warunkach? Czy dłuższy interwał dla Castrola, 15 miesięcy, wpłynął zauważalnie na jego kondycję? Czy miejskie użytkowanie na bardzo krótkich odcinkach faktycznie wykańcza olej tak szybko, jak się często przyjmuje? Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pierwszy etap, później drugi. W ramach każdego etapu pomiar oleju świeżego oraz pomiar oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 62,6 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 189. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Odnotowujemy dość dużą nieścisłość w niższej temperaturze. Temat jest do wyjaśnienia, być może podesłana karta handlowa jest nieadekwatna do tej serii, z której pochodzi ta próbka. Jest to nietypowa obserwacja, ponieważ do tej pory było już 6 takich olejów na kanale i każdorazowo otrzymywaliśmy bardzo wysoką zgodność. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 51,3 w 40 stopniach oraz 9,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 181. Liczymy zmiany procentowe: 18% na minusie w niższej temperaturze oraz 17% na minusie w wyższej temperaturze. Zmiany, które przekraczają pułap 15%, stąd kolor czerwony. Przechodzimy płynnie do drugiego etapu. Najpierw pomiar próbki oleju świeżego. Zapraszam. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 84,3 w 40 stopniach oraz 13,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 166. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność bardzo ładna, nie mamy tutaj żadnych zastrzeżeń. Przechodzimy do próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 62,9 w 40 stopniach oraz 11,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Liczymy zmiany procentowe: 25% na minusie w niższej temperaturze oraz 17% na minusie w wyższej temperaturze. I tutaj ciekawa obserwacja: w wyższej temperaturze zmiana jest identyczna jak w poprzednim etapie, natomiast zmiana w 40 stopniach jest zauważalnie wyższa niż dla Castrola. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie otrzymano wyniki? Analizujemy w opcji porównawczej. Po lewej pierwszy etap, czyli Castrol z przebiegiem 6500 km, po prawej drugi etap, czyli PMO z przebiegiem 3200 km. Pierwsza bibuła, wynik z pierwszego etapu zauważalnie gorszy. Druga bibuła, ponownie wynik z pierwszego etapu zauważalnie gorszy, bardzo duża ilość zanieczyszczeń. Trzecia bibuła, ponownie wynik po lewej stronie dużo gorszy niż po prawej. Widzimy, że plama po prawej stronie dla PMO ma jeszcze charakterystyczną błękitną poświatę, która może potwierdzać wciąż aktywny pakiet dodatków w tym oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni pierwsza sprawa do podkreślenia, dość nietypowa i rzadko spotykana w przypadku silników benzynowych, jest to zanieczyszczenie oleju sadzą. Druga sprawa, potwierdziła się bardzo duża ilość zanieczyszczeń dla oleju z pierwszego etapu. Degradacja dodatku widzianego w punkcie 1520 ponad trzykrotnie wyższa dla Castrola. Nitrooksydacja również bardzo wysokie poziomy w jednym i drugim etapie, natomiast w pierwszym zauważalnie wyższa niż w drugim. Co ważne, pojawia się wyjaśnienie mocniejszej zmiany lepkości dla PMO. Widzimy mocny sygnał ujemny na widmie dla punktu 1747, to może być degradacja estrów lub modyfikatorów lepkości. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 61% w pierwszym etapie oraz 75% w drugim. Zarówno pierwsza wymiana, jak i druga została przyciągnięta. Jeśli chodzi o rekomendacje, to w takim przypadku z takim konkretnym silnikiem, w takiej formule eksploatacyjnej, przypomnijmy 100% miasto, rekomenduję wymianę co pół roku, dystansowo co około 2500 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona.
Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!